Welcome back. Witam ponownie. I wished I could have been outside having fun in the snow with you. Naprawdę chciałbym być z wami w śniegu, no ale no niestety. But I had surgery on my knee. Ale niestety miałem operację na kolano. And I didn't want to do anything I shouldn't do. I nie chciałem robić czegoś, czego nie powinienem był robić. Because I want to be able to walk when I go home. Bo jak wrócę do domu, to chcę oczywiście chodzić. And my doctor said no playing in the snow. I mój lekarz powiedział, nie baw się śniegu. He also told me no kneeling at mass. Powiedział, ani nie ma klęczenia w trakcie mszy. It's hard to be Catholic if you can't kneel. Ciężko jest być katolikiem, kiedy nie możesz klękać. But I do the best I can. Ale robię co mogę. Aha, okej, myślałem, your wife could be with us. Yes, she should have been, but you guys would not have had a chance. Nie mielibyście żadnej szansy z nią, więc... Maybe you should change the doctor. He cut my knee this way and this way. Mówi, że naciął jego kolano tu i tak. And he said next year a new knee. I następnym razem będzie nowe kolano. I'm just getting old. Po prostu się starzeje. Not here. Nie tutaj. Not here. Też nie tutaj. Everywhere else. Wszędzie poza tym. Okay. Dobra. I'm going to begin with a question. Zacznę od pytania. I was reviewing my notes during the break. W trakcie przerwy przejrzałem swoje notatki. And I just want to have you share with me again, just a few of you, the number of men that you have in your men's ministry, in your ministry to men. I chciałbym was teraz poprosić, żebyście jeszcze raz się podzielili liczbą chłopów, których macie w swoich grupkach. Just a few of you, just shout out Tak your po prostu wystrzelcie i powiedzcie, ilu ich jest. How many men? Spontanicznie. 6, 7, 13, 10, 13. 12, 17, 15. Okay. Now we hear that number, not very many men. To nie jest zbyt dużo mężczyzn. I'm going to share with you the most important thing that you'll learn this weekend. Chciałbym teraz się podzielić z wami tym, co jest najważniejsze, co można się w trakcie tego weekendu nauczyć. I want to change how you count. Chciałbym zmienić sposób, w jaki wy liczycie. If we're going to be fishers of men, Jeśli mamy być rybakami ludzi, if we're going to do what Jesus asked us to do, jeśli mamy robić to, o co nas Jezus poprosił, żebyśmy robili, to go and make disciples of all people. żeby iść i czynić uczniami ze wszystkich ludzi. He didn't just say 7 or 9 or 10 or 12. Bo nie powiedział ani 7, ani 12, ani 15. He said everyone. Powiedział ze wszystkich. So the answer to my question, Więc odpowiedział na moje pytanie for all of you, dla was wszystkich, is that the number of men in your ministry to men więc liczba chłopów, których macie w swojej posłudze dla mężczyzn, is all of them. brzmi oni wszyscy. Every man in your parish. Każdy jeden w waszej parafii. You're only counting the number that come. Bo wy tylko liczycie tą liczbę, która przychodzi na spotkanie. But if we're going to leave no man behind, Ale jeśli nie będziemy zostawiać nikogo poza, we have to reach every man. to oznacza to, że musimy dosięgnąć każdego. So that's what we're going to talk about the rest of the weekend. I o tym będziemy mówili przez całą resztę tego weekendu. But first we have to change the way we think. Ale najpierw musimy zmienić sposób, w jaki myślimy. Because if we just think how many men would fill our room, Bo jeśli tylko myślimy, ile osób się zmieści do naszego pomieszczenia, we still leave too many men behind. to niestety zbyt dużo pozostaje poza. So just a few key ideas that I'm going to share with you. Więc na początku takiej parę kluczowych pomysłów. Each of us here has different gifts. Każdy z was tutaj ma różne dary. Someone told me that I only had one great gift. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ja mam tylko jeden wspaniały dar. I hoped I had 2 or 3. Liczyłem na to, że może mam 2 albo 3. But he said my greatest gift Ale on powiedział, mój największy dar is that I can take very
complicated things to jest to, że bardzo skomplikowane rzeczy and make them very simple. potrafię bardzo ładnie uprościć. And that's what I'm going to try to do. I to jest to, co teraz próbuję zrobić. Now, I'm not an engineer, Nie jestem inżynierem, so I don't have everything listed in steps. nie mam wszystkiego wyliczonego w krokach. I just write notes all over the pages on the sides, Po prostu jak piszę swoje notatki, to wszędzie jest zapisane po bokach, w środku, and my brain goes here and here and here. a mój umysł to jest tu i tam i w ogóle wszędzie. So I'm going to share ideas with you that way. Więc w taki sposób będę się dzielił moimi pomysłami. So I apologize to all the engineers. Więc wszystkich inżynierów proszę o wybaczenie, They like everything in steps. bo oni lubią wszystko krok po kroku. So just a few key ideas Więc na początku parę myśli kluczowych. in no specific order. Nie ma takiego konkretu tutaj w tym momencie. First, Po pierwsze, when we try to do things for our group, jeśli próbujemy zrobić coś dla naszych grupek, men really have many ideas. to mężczyźni naprawdę mają bardzo dużo pomysłów. And when they come to your group, Jeśli przychodzą do waszych grupek, they say we should do this and this and this. to mówią, musimy zrobić i to i jeszcze tamto. But we can't do everything. Ale nie możemy robić wszystkiego. So the first thing we should learn to do Więc pierwszą rzeczą, którą powinniśmy się nauczyć robić, is every time someone suggests something new, to jest to, że ile razy ktokolwiek coś nowego zaproponuje, try to find who else is already doing that spróbujcie rozkminić, kto inny jeszcze robi coś podobnego. and connect your men to those groups. I skontaktujcie tą osobę z tym właśnie kimś, kto coś takiego robi. The reason that we struggle sometimes Powodem tego, że czasami się strasznie męczymy, is that men come for one reason. że mężczyźni przychodzą z jakiegoś konkretnego powodu, There's something that they feel called to do, bo czują, że do czegoś są powołani, żeby coś zrobić, and you try to make them fit inside what you do. a wy próbujecie ich wepchnąć, zmieścić w to, co wy konkretnie robicie. So keep your groups simple. Więc utrzymajcie wasze grupy na poziomie prostoty, Make sure you know exactly what you're there to do, miejcie świadomość, po co wy jesteście i co macie robić, because the purpose for your group bo cel, jaki ma wasza konkretna grupka, is for the formation of men. jest to, żeby formować mężczyzn. Just like Jesus did. Tak jak Jezus to robił. He called them by name, On ich powołał po imieniu, spent 3 years with them in formation, spędził 3 lata na formacji z nimi and then he sent them out. i potem ich rozesłał. And that's the purpose of your group. I to jest cel waszej grupy. We call and invite. My przywołujemy i zapraszamy. The purpose of our group is for formation. Celem naszej grupki jest formacja. And then men are called to be sent to do something else. I wtedy mężczyźni są powołani do tego, żeby iść i robić coś innego. That doesn't mean they don't keep coming to your group. To nie oznacza, że już mają opuścić grupkę i przestać przechodzić. It just means they're called to do something else. To tylko oznacza, że mają robić coś jeszcze innego. If you've been a group for a long time, Jeśli w grupce już jesteś bardzo długo, that's probably already happened. to przypuszczalnie już to miało miejsce. But you think that you've lost some men Myślisz, straciłem paru chłopów, because they're not coming bo anymore. już nie przychodzą. You need to find out what they're doing, Dobrze było rozpoznać, co oni robią w tym momencie, because after they were formed in your group, bo po tym, jak zostali uformowani w twojej grupce, they might be sent to something else może zostali odesłani do innych rzeczy and living out their call doing something else. i żyją tym powołaniem, do którego zostali powołani. Because the men in our group Bo mężczyźni w naszej grupce are like our children. to są jak nasze dzieci. We don't own them. Nie są naszą własnością, They belong to God. oni należą do Boga. Our job with our children Nasza robota z dziećmi is to form them polega na tym, żeby je uformować and then to send them. i potem je rozesłać. So your men are like your children. Więc wasi mężczyźni w waszych grupkach są jak wasze dzieci. We raise them in the faith, Wychowujemy ich w wierze
and then send them out to do the work of God. I potem ich wysyłamy ich, żeby robili Boże dzieło. And that's how we multiply. I w ten sposób się pomnażamy. Okay, so that's very simple. I to jest proste. So let's look at a few things that men could be doing other than coming to your groups. Więc popatrzmy na parę takich rzeczy, które mężczyźni mogliby robić, zamiast przychodzić na wasze spotkania. In any of your parishes, W waszej parafii, do you have Knights of Columbus? czy w waszych parafiach są może rycerze Kolumba? For us, the Knights of Columbus Bo dla nas rycerze Kolumba, were very afraid of us. oni się nas strasznie bali. They thought we were trying to steal their men. Bali się, że my będziemy próbowali wykraść im mężczyzn. But after many years of us working together, Ale po wielu latach współpracy między nami, all across the US, w całych Stanach Zjednoczonych, we have many more men dużo więcej mamy dzięki temu mężczyzn, that have joined the Knights of Columbus. niż ci, którzy by się tylko przyłączyli do rycerzy Kolumba. Because we formed them, Bo my ich uformowaliśmy and then they were sent, i potem zostali oni posłani and the Knights of Columbus does service. i wtedy rycerze Kolumba, którzy wykonują jakieś posługi, to oni ich wzięli. So for us, we don't have to do a lot of service with our group. Więc my nie musimy robić różnych posług wszelkiego rodzaju, jako nasza grupka. And I heard a lot of you say this morning I dzisiejszego ranka usłyszałem, że wielu z was, that one of your weaknesses że jedną z waszych słabości jest to, was that you just stay in your group że po prostu jesteście tylko w swojej grupce and you don't go outside and do anything else. i nie wychodzicie na zewnątrz i nie robicie niczego więcej. So you could start to do more things, Więc moglibyście w gruncie rzeczy zacząć jakieś nowe rzeczy, but if you do, you need more leaders. ale jeśli byście to robili, to potrzebujecie więcej liderów. Because if any of you try to do more things, Bo jeśli którykolwiek z was będzie próbował robić więcej rzeczy, you'll just get tired. to po prostu się tylko zmęczysz. So find other groups that are doing important things Więc poszukaj innych grupek, które robią ważne rzeczy and let them come and talk to your men i niech oni przyjdą do waszej grupki i pogadają z twoimi chłopami and tell your men what they are doing i powiedz im także, co oni konkretnego robią. and let them invite your men to help. I niech zapraszają twoich chłopów, żeby tamtym pomagali. Every group in the parish Każda grupka w parafii has the same struggles that you do. ma te same zmagania, które wy macie. Too few people doing all the work, Zbyt mało ludzi, którzy by się wzięli do roboty. and they're also tired. I oni też są zmęczeni. But if we form our men and then send, Ale jeśli my tych mężczyzn uformujemy i poślemy, we'll be like the relief troops in the battle. to będą tak jak grupy do odbijania, tak? Relief? Relief troop. We're going to send fresh troops to help them, To są jakieś grupy wspomagające w trakcie bitwy, who are excited and energized, które mają nowy wigor i są dobrze nastawieni and that will help that group to grow. i tamtej grupie to konkretnie pozwoli wzrastać. So we have many men in Knights of Columbus now. Więc dużo mężczyzn jest teraz u rycerzy Kolumba. We have many men working in a ministry for marriage. Mamy też dużo mężczyzn, którzy posługują w służbie dla małżeństw. Many men that are teaching in the church. Także ci, którzy nauczają w kościele. Many men who lead other prayer groups. Którzy prowadzą grupy modlitewne. So if you look in most of our parishes, Więc jeśli popatrzycie na większość naszych parafii, where we have a strong men's group, gdzie mamy silne męskie grupy, all of the other groups get better. to wszystkie inne grupy, te parafialne, mają się dzięki temu lepiej. Now that's an important thing for you to know. I to jest dobrze, żebyście naprawdę o tym wiedzieli. When you talk to your pastor Jak rozmawiacie ze swoim proboszczem and they're not very excited about you starting your group, i on zbyt optymistycznie nie patrzy na tą waszą grupkę. but they'd be very excited if they knew you were going to help with the other groups. Natomiast bardzo będą się cieszyć z tego, jeśli będą się spodziewali tego, że te grupki jakoś wspomogą inne ruchy parafialne. The next thing that I'm going to share with you Inna rzecz, którą chciałbym się z wami podzielić, is just
a little history about how we got started in the US. To jest troszeczkę historii o tym, jak my w USA startowaliśmy. It goes back about 20 years. To było gdzieś mniej więcej 20 lat temu. And 20 years ago, there were almost no men in church. I 20 lat temu praktycznie nie było chłopów w kościele. If you looked in the church, it was filled with women and children. I kościół był całkowicie wypełniony kobietami i dziećmi. And just a few men. I tylko kilku mężczyzn. But we got a great gift. Ale dostaliśmy wspaniały dar. One from Pope John Paul II. I to był dar od papieża Jana Pawła II. Who came to Denver, Colorado. Który przyjechał do Denver w Colorado. In 1993. W 93. Piotrek nie śpi, bo się mnie rozśmieszasz. Dzięki. For World Youth Day. Na Światowy Dzień Młodzieży. It's kind of amazing to me. To jest troszeczkę dla mnie zaskakujące. That the growth of our ministry to men. Że wzrost naszych mężczyzn, nasze posługi dla mężczyzn. Came from a Polish pope. Przyszedł od polskiego papieża. Who spoke to young people. Który mówił do młodych mężczyzn. The reason he came. Powód, dla którego on przyjechał. To every World Youth Day. To był powód właśnie, dla którego on przyjeżdżał na każdy Światowy Dzień Młodzieży. Was because he also knew. Było to, że on także wiedział. That we needed men to wake up. Że musimy obudzić mężczyzn. So he began a process of formation. Więc on rozpoczął proces formacji. For young men. Dla młodych mężczyzn. To be called back to the church. Aby zostali z powrotem zawołani do kościoła. Because a whole generation didn't have their fathers there with them. Bo całe pokolenie, które nie miało swoich ojców. Thousands of new priests. Tysiące nowych księży. Have come to the church in the US. Przyszło do kościoła w Stanach Zjednoczonych. That say that they felt called. Którzy mówili, że czujemy się powołani do tego. From World Youth Day. Czujemy się powołani właśnie w trakcie Światowych Dni Młodzieży. We have over 100 different lay ministries. Mamy ponad 100 posług dla świeckich. That started since World Youth Day. Które się zaczęły właśnie zaraz po Światowych Dniach Młodzieży. From young people who are now adults. Przez młodych ludzi, którzy teraz już są dorośli. Who felt called to continue that work. Którzy czuli się powołani do tego, aby kontynuować tę pracę. Almost all of the resources that we use. Praktycznie wszystkie zasoby, którymi dysponujemy. Like many of the things you see here. Jak większość tych rzeczy, które tutaj widzicie. And many more that we have. I dużo więcej, które mamy. Came from people who were part of World Youth Day. Pochodzi od ludzi, którzy właśnie brali udział w Światowych Dniach Młodzieży. So the beginning of the growth of ministry to men. Więc rozpoczęcie tego wzrostu posługi dla mężczyzn began in 1993. Zaczęło się właśnie w 1993. The second thing that happened. Druga rzecz, która się wydarzyła, came from a group of Protestants. Pochodzi od protestantów. Who were calling men back to the church. Którzy wzywali mężczyzn z powrotem do kościoła. In a ministry to men. Do posługi dla mężczyzn. Called Promise Keepers. I to się nazywało Promise Keepers, czyli ci, którzy dotrzymują obietnicy. Promise Keepers had a vision for men. Ten ruch Promise Keepers miał wizję dla mężczyzn. To call them back to their faith. Aby ich wezwać, żeby z powrotem wrócili do wiary. By inviting them to big conferences. Poprzez to, że zapraszali ich na wielkie konferencje. And they held these conferences in large stadiums. I oni te konferencje prowadzili na wielkich stadionach. With 40 to 50,000 men. Tam było 40 do 50 tysięcy mężczyzn. And they did those all over the US. I robili to w całych Stanach Zjednoczonych. It was started by a football coach. To się zaczęło od tego, że był sobie trener football or soccer. American football. Okay, czyli to był ten trener amerykańskiego futbolu, który to zaczął. A college football coach in Colorado. W Colorado to się zaczęło. Thousands and thousands of Catholic men. Tysiące i tysiące katolickich mężczyzn. Because they didn't have anything for men in their church. Się włączyło w to dlatego, że w swoim kościele nie mieli nic. Went by bus, many buses. Mnóstwo autobusów jeździło to these conferences. Na te konferencje.
And they heard God call them I oni słyszeli, jak Bóg ich wzywa, to come back to their parish aby wrócić potem do swojej parafii and meet with their pastor i spotkać się ze swoim proboszczem and ask to start something for men. i poprosić o to, żeby coś zrobić dla mężczyzn. Many of those pastors said no, I wielu tych proboszczów powiedziało nie, but some of them went on the next bus ale paru z nich wsiadło do następnego autobusu, to the next na conference następną konferencję, to hear what this was all about. żeby posłuchać tego, o czym tam się mówi. And that was the beginning of the National Fellowship of Catholic Men. I w ten sposób rozpoczęło się Narodowe Stowarzyszenie Katolickich Mężczyzn, 3 pastors from 3 different cities dlatego że 3 proboszczów z 3 różnych miast went together with a group of men pojechało z grupą mężczyzn and came back and started the very first groups for men in the i US. potem wróciło i rozpoczęło właśnie pierwsze męskie grupki w Stanach Zjednoczonych. From those 3 groups, Z tych 3 grupek they got together and had their first large conference. oni się potem zebrali i stworzyli pierwszą wielką konferencję. Not enough men to fill the stadium, Nie było ich wystarczająco, żeby cały stadion zapełnić, but about 500 men came. ale już było 500 chłopa. From those 500 men, Z tych 500 10 new groups started. powstało znowu 10 następnych grupek. Last year in the US, W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych we had 125 Catholic conferences for men. mieliśmy 125 nowych konferencji dla katolickich mężczyzn And over 100,000 men came. i ponad 100 tysięcy mężczyzn uczestniczyło w tych konferencjach. So we are making progress. Więc wzrastamy. Now I give you that so you can understand what can happen Więc mówię wam o tym, abyście mogli zrozumieć, co się może wydarzyć. if you'll just start with 2 or 3 men, Co się może wydarzyć, jeśli tylko zaczniecie z 2 bądź 3 chłopów. like those 3 men from 3 parishes Tak jak było tych 3 mężczyzn z tych 3 parafii and those 3 priests i tych 3 księży, who came back and started with a small group. którzy wrócili do siebie i rozpoczęli małe grupki. And now not only is that happening all over the US, I teraz to się dzieje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, but it's happening here. ale to się też dzieje tutaj. So I'd like you to not focus so much on what we don't do. Więc chciałbym, żebyście się nie skupiali tak bardzo na tym, czego nie robicie, It's important to look back and see how far we've come, bo ważne jest oczywiście, żeby spojrzeć i popatrzeć na to, jak daleko doszliśmy, because that gives us hope bo nam daje nadzieję and courage i zachętę for what we can do in the future. do tego, co możemy zrobić w przyszłości. Next, some of you talked about some things that are not working in your group. Potem paru z was mówiło o tym, co w waszych grupkach nie działa. Jesus taught us a very simple principle. Jezus nauczył nas bardzo prostej zasady. If we're going to be fishermen, Jeśli mamy być rybakami, we sometimes have to throw our net on the other side. to trzeba czasami wyrzucić sieć na drugą stronę łodzi. Jesus was a carpenter, A Jezus przecież był cieślą. but some great fishermen A ci, którzy byli świetnymi rybakami, who knew more about fishing than Jesus did, którzy wiedzieli dużo więcej na temat łowienia ryb niż Jezus spent a whole night fishing i całą noc pływali i nic nie złowili and only caught a few fish. i tylko parę rybek złapali, They were like all of you. oni byli tacy jak właśnie wy tutaj. Their nets weren't very full. Ich sieci nie były pełne. So Jesus said, "Let me teach you how to fish." Więc Jezus mówi, pozwólcie, że to ja was nauczę, jak się łapie ryby. And they said, "You're a carpenter, you don't know anything about fishing." A oni powiedzieli, ty jesteś cieślą, ty się na tym zupełnie nie znasz. But he told them to throw the net on the other side, A on mi powiedział, zarzućcie sieć po drugiej stronie łodzi. and they caught so many fish, they didn't know what to do with them all. I złapali tyle ryb, że nie byli że nie wiedzieli, co z tym zrobić. So we're here this weekend Więc my tutaj w trakcie tego weekendu to learn to throw our nets on the other side. mamy uczyć się rzucać sieć po drugiej stronie łodzi. But that means sometimes setting aside our pride.
I to czasami oznacza, żeby odłożyć na bok pychę. just as those fishermen had to do, Tak jak ci rybacy musieli to zrobić, because they knew a lot about fishing, bo oni wiedzieli bardzo dużo na temat łapania ryb and they at first weren't open to hearing someone else's ideas. i na początku nie byli jakoś skorzy do tego, żeby słuchać pomysłów kogoś innego. And that's what we all have to learn to do. I my się musimy właśnie tego nauczyć. As I said to you earlier, I tak jak mówiłem do was wcześniej, all of us don't have to do the same thing. nie wszyscy musimy robić to samo, That's why you should always focus on what you're doing right także powinniście się skupić na tym, co robicie dobrze and learn from each other about what you're doing wrong i uczyć się wzajemnie od siebie, co robicie źle and see if you can do more things that are right than wrong. i starać się o to, żeby więcej robić dobrze niż źle. One other thing that I wrote about on my break Inna rzecz, którą sobie zapisałem w trakcie przerwy, was the question that I heard today to było pytanie, które dzisiaj usłyszałem and a question that I've heard every day this week that I've been in Poland. i to było pytanie, które słyszałem każdego dnia od czasu, jak jestem w Polsce. And it is a question that I hear almost everywhere else that I go. I to jest pytanie, które słyszę wszędzie, gdziekolwiek bym nie był. Someone mentioned it today about the woman who came and asked the question about why men meet alone. Ktoś tutaj zadał to pytanie właśnie, że są kobiety, które mówią, czemu to się mężczyźni spotykają samodzielnie, bez kobiet. Do any of you ever get that question? Czy ktokolwiek słyszał kiedyś tego typu pytanie? It's really a pretty simple question. To jest bardzo proste pytanie. Sometimes when we hear that question, Czasami jak to pytanie słyszymy, we tend to get very defensive. stajemy się nagle tacy bardzo obronni, w sensie defensywni. And depending on who we are, I w zależności od tego, kim jesteśmy, we either attack, albo atakujemy, women don't like to be attacked, a kobiety oczywiście nie lubią być atakowane, or we retreat, we step back, albo się wycofujemy and then we defend. i potem się bronimy. They don't like us to be defensive. I kobiety też tego nie chcą, żebyśmy się bronili. It's very simple why we meet alone. To jest bardzo proste, dlaczego my się spotykamy razem. Often we say it's because men and women are different, Często mówimy w ten sposób, że mężczyźni i kobiety są różni, but most women I know ale większość kobiet, które znam, don't like that answer. nie lubią tego typu odpowiedzi. Because when they hear that answer, Bo jak słyszą tego typu odpowiedź, they think we're saying men are better, myślą, że my myślimy, że mężczyźni są lepsi. and they think they're the same. A one oczywiście myślą, że mężczyzna i kobieta są sobie równi. But God didn't make us the same. Ale Bóg nie uczynił nas identycznymi, He made us man and woman. stworzył nas mężczyzną i kobietą. If he wanted us to be the same, Gdyby chciał, żebyśmy byli identyczni, he would have just made man, to by po prostu stworzył mężczyzn. right? Oczywiście, nie? But here's what we have to understand. Ale tutaj jest takie coś, co musimy zrozumieć. And it's a hard thing sometimes for women to understand, I to jest bardzo trudne dla kobiet, żeby to mogły zrozumieć, but I want you to understand ale chciałbym, żebyście wy przynajmniej to zrozumieli. that we're in a great battle right now. Bo teraz jesteśmy w trakcie wielkiej bitwy. If we look in the world, Jeśli popatrzymy na świat, we're at war. At war. jesteśmy w stanie wojny. Men are dying out there, Mężczyźni umierają but they're dying in many ways. i umierają na różne sposoby. So we're called to go out and do battle. Więc jesteśmy wezwani do tego, aby iść i prowadzić wojnę. We're called to put on the armor of God Jesteśmy powołani do tego, aby założyć zbroję Bożą and go out and fight for our faith i jesteśmy powołani do tego, aby walczyć o naszą wiarę and fight for our family i walczyć o nasze rodziny and fight for our freedom. i tak samo o naszą wolność. When men are ready to go to war, Jeśli mężczyźni są gotowi do tego, aby iść na wojnę, does an army ever send them into battle to jeśli jakakolwiek armia wysyła ich na wojnę without training? bez szkolenia, They bring them together and they have their training, jest inaczej. Jest tak, że oni ich zbierają do kupy i szkolą ich najpierw and then they send them out to war. i potem dopiero są wysyłani na wojnę. When the men go to training, Jeśli mężczyźni idą na szkolenie, do they get to take their wife with them? to zabierają ze sobą żony?
Też nie. Our formation in our men's group Nasza formacja w naszych męskich grupkach is our preparation for battle. to jest nasze przygotowanie do wojny. So we're there learning to defend them, Więc my się tam uczymy bronić kobiety, not because they're weak, nie dlatego, że są słabe, but because we need to be called to defend the faith. ale to dlatego, że to my jesteśmy tymi, którzy są powołani, aby bronić wiary. But you can't defend something Ale nie możesz czegoś bronić, that you don't believe in. w co nie wierzysz. Men will fight if they know what they believe in, Mężczyźni będą walczyć wtedy, kiedy wiedzą, w co wierzą. so we have a lot to learn. Więc musimy się dużo nauczyć. Because every place we go, Dlatego, że każde miejsce, do którego pójdziemy, we're going to be challenged. tam czeka na nas wyzwanie. That's why Jesus spent 3 years, I dlatego Jezus właśnie poświęcił aż 3 lata na to. not just teaching them, Nie tylko szkoląc ich, but preparing to send them out into battle. ale przygotowując ich do tego, żeby ich posłać. Here's what he told them before he sent them out. I teraz to jest to, czego ich nauczył, zanim ich wysłał. He told them that you're going to die for this cause Powiedział, wy umrzecie za to, because the battle is going to be hard. dlatego, że bitwa będzie ciężka. And that's what happens to us I to jest to, co się dzieje z nami, when we go out to do this battle. kiedy idziemy, aby prowadzić te działania wojenne. Now, it doesn't mean we're going to die physically, To nie oznacza, że umrzemy fizycznie, but we are going to face a lot of adversity. ale będziemy musieli się spotkać z przeciwnościami i wrogością. In your sharing this morning, Kiedy się dzieliliście dzisiaj rano, one of you said that people use gossip against you ktoś powiedział, że ktoś plotkuje o was and they talk about you in a bad way. i w jakiś sposób nieprzyjemny mówią o was. That's part of the battle To jest część wojny, because people don't always understand, bo ludzie tego nie rozumieją and then they give us a lot of i resistance. potem stawiają nam dużo oporu. What do you think about waking up them because they're sleeping? You see? They're sleeping. They're sleeping, yes. Wake up! That's Andrzej, nie śpimy. okay. That work? Maybe you should stand up or make some exercises. Yes. What do you Okay. think? Y'all look tired? Wyglądacie na zmęczonych. Did he say that the same way I said it? Because I'm from Texas. I said, do y'all look? They mean they are quiet. They're quiet. Oh, I don't mean quiet. Oh. Men. Co? Men. Co jest? They don't sleep, they are hurt because they were in a battle. Oh, they're tired. Yes. And we do need to rest. I trzeba teraz wypocząć, tak? I don't mind when men are quiet, Mężczyźni nie są cisi, as long as they're thinking. jak tylko myślą. Sometimes men talk too much Czasami mężczyźni mówią za dużo and they don't listen. i nie słuchają. So are you listening? Więc słuchacie? Very good. Okay. Okay. So let's go back to the battle Dobra, wróćmy do bitwy and understand what our dying means. i spróbujmy zrozumieć, na czym polega nasze umieranie. How many of you would die for your family? Ilu z was umarłoby za swoją rodzinę? Good. A couple of you not so sure. Paru nie jest tak zdecydowanych, But dying takes on many different forms a umieranie przybiera parę różnych sposobów, postaci. because we're called to die from our old ways, Dlatego, że mamy umrzeć pod względem naszych starych sposobów i dróg, którymi chodziliśmy. we're called to die from our pride, Mamy umrzeć dla naszej pychy, but dying for them doesn't mean stand in front of a bullet. ale to wcale nie oznacza, żeby się ustawić gołym ciałem naprzeciwko lecącej kuli. Dying for them means being out in front and leading them to heaven. A to oznacza, żeby być na froncie i przewodzić. The next thing we'll look at Kolejna rzecz, na którą spojrzymy, is the importance of leadership. to jest znaczenie bycia liderem. Everything that happens in your group, Cokolwiek by się nie działo w waszej grupce, good or bad, dobre albo złe, is because of your leadership. to jest ze względu na to, jakim jesteście liderem.
when the leader gets tired, Jak lider się zmęczy, if there's not someone else to step up in their place, jeśli nie ma nikogo, kto by wszedł w jego miejsce, your group disappears. to grupka ginie. It becomes the end. Po prostu jest to koniec wtedy. That's why we always must have other men standing with us Dlatego właśnie potrzebujemy innych mężczyzn, którzy byliby z nami, as part of our leadership team. jako część naszej grupy liderów. One of our biggest mistakes Jednym z naszych największych błędów is having too few leaders jest to, że mamy za mało liderów and too much work. i za dużo roboty. So every time you add something new, Więc za każdym razem, jak dodacie coś nowego, you need to add more leaders to trzeba dodać nowych liderów. so that the same leaders don't get more to do. Tak, żeby nie było tak, że ci sami liderzy mają jeszcze więcej roboty. Because if they do, Bo jak to będą robić, they'll be homeless often, to będzie dużo sierot, away from their family, którzy będą z dala od domu. and this will cause problems in their marriage I to spowoduje problemy w małżeństwie and with their children. i z dziećmi. Or they'll be away from their work too often, Albo będą poza swoją pracą zawodową and they might lose their job. i mogą stracić pracę. Not very many bosses, your boss, I bardzo mało szefów are very understanding when you take too much time off. ma zrozumienie dlatego, jeśli ktoś sobie zbyt często bierze wolne. Or if you go to work too tired to work Albo jeśli przychodzi do pracy zbyt zmęczony, because you were too busy working with your men's group. bo byłeś zbyt zmęczony pracując nad swoją męską grupką. So we have to share the work. Więc trzeba się pracą podzielić. I have some good news for you about that battle. Teraz mam dobrą nowinę dla was, jeśli chodzi o tę bitwę. We're winning the battle. My wygrywamy tę wojnę. Remember I said we were just a few, Pamiętacie, mówiłem, że było nas paru and now we're many. i teraz jest nas dużo. So let's keep focusing on what we need to do next. Więc skupmy się na tym, co powinniśmy robić jako następne. So a few more simple ideas. Więc parę innych prostych pomysłów. First, I'll ask you a question. Pierwsze zadam wam pytanie. How many men do you need to have a group? Ilu mężczyzn potrzebujecie w swojej męskiej grupce? They say all. All are part of your group, but in order to get started, how many do you Ale need? żeby tak naprawdę wystartować, to ilu ich potrzebujecie w grupce? Two, right? If it's just one, it's not a group, it's just you. Tak, bo jak jest tylko jeden, to nie ma grupki So as jeszcze. long as you have two, that's a group. Więc jak macie dwójkę, to już jest grupka. Okay. I'm going to give you a simple lesson in math. Więc dam wam prostą lekcję z matematyki. How much is 1 times 1? Ile jest 1 razy 1? How much is 1 times 2? 1 razy 2? 2. 1 times 3? 1 razy 3? 3. How much is 2 times 2? A 2 razy 2 ile jest? 4. How much is 2 times 3? A 2 razy 3? 6. 2 times 4? 8. See how the numbers grow? Zobaczcie, jak wyniki wzrastają. Because nothing multiplies times 1. Bo nic się nie mnoży przez 1. You need at least 2. Więc musicie mieć przynajmniej 2. And that's why Jesus sent 2 I dlatego Jezus wysyła 2. to go and multiply. Aby szli i pomnażali. He also sent 2 On także wysłał 2, because he knew when one was tired, bo wiedział, że jak jeden jest zmęczony, the other could step forward. to drugi może wyjść na front. When one got off track in their life, off course, Jeśli jeden zgubił ścieżkę, the other could pull him back. to drugi może go wciągnąć z powrotem na tą ścieżkę. That's because men need other men To dlatego właśnie mężczyzna potrzebuje drugiego mężczyzny, to keep him on track. aby utrzymać go na torze ruchu. So one small thing that we started about a year ago, Więc coś, co zaczęliśmy mniej więcej rok temu, and it's helped us
to multiply more than anything we've ever done. I umożliwiło nam to pomnożenie pewnych rzeczy dużo więcej niż cokolwiek, co kiedykolwiek robiliśmy. Is that we ask every man To jest to, że poprosiliśmy każdego mężczyznę, to pick one other man aby zdobyć innego mężczyznę, to be their prayer partner aby był jego partnerem w modlitwie and their accountability partner. i jego takim mężem zaufania. We ask them to pray together every day. Poprosiliśmy, aby się razem modlili każdego dnia. They don't have to be with each other. Nie muszą być razem w jednym miejscu. They just agree to pray at the same time together every day. Po prostu się ugadali, że o tej samej porze będą się modlić, From wherever they are. gdziekolwiek by nie byli. I prayed with my prayer partner every day this week. Ja się z moim partnerem modlitewnym modlę każdego dnia w tym tygodniu. And he's in Texas, On jest w Teksasie, and I'm in Poland. a jestem w Polsce. We pray at the same time, I modlimy się o tej samej godzinie, even though it's 7 hours time difference. pomimo tego, że jest różnica 7 godzin. We have simple prayers that we pray together, Mamy takie proste modlitwy, którymi się razem modlimy and we print them on this card. i wydrukowaliśmy je na tych karteczkach And the prayers are very simple. i te modlitwy są bardzo proste. We pray to Saint Michael. Modlimy się do świętego Michała Archanioła. We pray in Our Father, Hail Mary and Glory Be. Mówimy Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu. And we pray this prayer for more men to come into our group. I odmawiamy tę modlitwę, żeby więcej mężczyzn przyszło do naszej grupy. And for all the needs of those men. Oraz za wszystkie potrzeby, jakie ci mężczyźni mają. So each of us has one of these cards. Więc każdy z nas ma taką kartkę. And we also carry a big stack of these cards with us. I tak samo nosimy taki większy plik tych karteczek zawsze ze sobą. And whenever we meet another man, I jak tylko spotkamy jakiegoś innego mężczyznę, we give them one of these cards, dajemy mu taką karteczkę and then we give them a second card i dajemy mu też drugą karteczkę, and ask them to give one to another man żeby on mógł dać jakiemuś innemu mężczyźnie. and pray together every I day. wtedy, żeby ci dwaj mogli modlić się każdego dnia razem. Since we've been doing this, Od czasu, jak zaczęliśmy to właśnie robić, the numbers in our groups to liczby w naszych grupkach all across Texas w całym Teksasie have doubled się podwoiły in 1 year. w ciągu jednego roku. Men started to come Mężczyźni zaczęli przychodzić, that never came before którzy nigdy wcześniej by nie przyszli, because they were already part of our group, bo od razu byli już częścią naszej grupki, whether they ever came or not. czy przyszli wcześniej, czy nie. Some men are just too busy, Bo niektórzy mężczyźni są po prostu cały czas zajęci, especially if they have young children, szczególnie jeśli mają małe dzieci, but they can find 5 minutes a day to pray together, ale są w stanie znaleźć 5 minut, aby się każdego dnia pomodlić, no matter where they are. gdziekolwiek by nie byli. So that's how we reach all men, W ten sposób właśnie sięgamy do wszystkich mężczyzn. just with simple things like this. Prostymi rzeczami takimi. We also put the name of our group on the card, Także na tej kartce piszemy nazwę naszej grupki and that's how they know about us. i to w ten sposób oni się dowiadują o tym, kim my jesteśmy. And we put our vision on the card, I tak samo naszą wizję piszemy na tych kartkach and our vision is no man left behind. i nasza wizja brzmi, żeby żaden mężczyzna nie został z tyłu And then we put our mission, i tam wypisujemy naszą misję which is to help men become disciples. i ta misja brzmi, aby pomóc mężczyznom, aby stali się uczniami. This makes it easy for men to find us. I to ułatwia mężczyznom, aby nas znaleźć. So it becomes like our poster Więc to jest tak jak gdyby nasz taki plakat, that they carry in their pocket. który oni noszą w swojej kieszeni. So sitting here, Więc siedząc tutaj, I have one of these for each of you, mam taką kartkę dla każdego z was and I'd like each of you to take 2, i chciałbym, żeby każdy z was wziął 2, one for you and one for you to give to another man. jedną dla siebie i jedną, żeby dać jakiemuś innemu mężczyźnie. And please translate them into Polish Proszę, przetłumaczcie na polski, or choose your own prayers, albo wybierzcie jakieś swoje własne modlitwy. but put them on a small card Wrzućcie je na taką wizytówkę, so that we have 2 men tak żeby było 2 mężczyzn, so we can multiply. żebyśmy się mogli pomnażać. It's very simple. To jest bardzo proste.
The second thing that we do Drugą rzeczą, którą robimy, is also on a small card. to także jest na takiej malutkiej karteczce. Remember before I told you about making sure that you talk to your priest Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym, żebyście się upewnili w tym, że porozmawiacie ze swoim księdzem and ask for their support? i poprosicie o jego wsparcie? Many of you said you don't have that support, Wielu z was mówiło, że nie ma takiego wsparcia, and some of you do. a niektórzy mówili, że takie wsparcie mają. Priests are very busy, Księża są naprawdę zajęci and they have too many things to worry about. i mają zbyt dużo rzeczy, o które się martwią. So when we come to them Więc jak przychodzimy do nich with something else to do, z czymś kolejnym, co by mieli robić, they want to run away from us. to od razu od nas uciekną. So before we start asking them to work, Więc zanim poprosimy ich o to, aby pracowali, even if they never support us, nawet jak nas wcześniej nigdy nie wspierali, we can do one important thing for them. możemy zrobić jedną dobrą rzecz dla nich. And on this card I na tej kartce właśnie jest napisane, is a prayer for you to pray every day jest modlitwa, którą możesz odmawiać każdego dnia for your priest. za swojego księdza. Ask all of the men in your group Poproście każdego mężczyznę ze swojej grupki, to pray every day for your priest, aby się modlił każdego dnia za waszego księdza. and it just takes a minute or two, I 1 or 2 minutes. to zajmuje tylko 1-2 minuty. And give these cards I dajcie te karteczki to every man that you meet, każdemu mężczyźnie, kogo spotkacie. because every man Dlatego, że każdy mężczyzna could take 1 minute to pray for their priest. może znaleźć 1 minutę, aby się modlić za księdza. It's something they can do at home, To jest coś, co mogą robić w domu and it's something they could even do with their family. i mogą też modlić się nawet z rodziną, Priests need our prayers. bo księża potrzebują naszej modlitwy. We've had many priests Mieliśmy naprawdę dużo księży, who have thanked us którzy nam dziękowali for lifting them up in prayer. za to, że my ich wynosiliśmy w modlitwie. The other side of the card Na drugiej stronie karteczki is a prayer for vocations. jest modlitwa o powołania. It's a prayer to call other men to the priesthood To jest po to, aby inni mężczyźni byli powoływani do kapłaństwa and to call other men to vocations in their family. i żeby z rodzin A vocation in their family, father, husband. i także inne powołania do życia w rodzinie. We also put our information on these cards Tak samo nasze informacje przekazujemy na tych karteczkach with our website z naszą stroną internetową and a way for them to contact us. i sposób, jak można się z nami skontaktować. But we don't make that be big letters on the card. Ale nie robimy z tego wielkich literek, We do make it easy to find. ale tak, żeby można to było znaleźć. So if you handed one of these out to every man that you meet, Więc jeśli takie karteczki przekażecie każdemu mężczyźnie, którego spotkacie, just carry them in your pocket, po prostu nosząc to w swojej kieszeni, and when you see a man, i jeśli spotkacie mężczyznę, instead of trying to chase them down, zamiast ścigać go to drag them to your meeting, i wlec go na swoje spotkanie, just ask them if they would pray for your priest to po prostu poproście, czy by nie chciał się modlić za waszego księdza, or to pray for vocations, albo modlić się za powołania, or ask them if they'll find one other man albo poprosić, czy by nie znaleźli drugiego chłopa, and pray together. z którym mogliby się modlić razem. Now, how do you know Więc skąd możecie wiedzieć, if two men pray together że jeśli dwóch mężczyzn modli się razem that don't see each other, i nie widzą się nawzajem, how do you know whether they prayed? skąd mogą wiedzieć, że się za siebie modlą? It's very simple. To jest bardzo proste. You send them a text message Wysyła się SMS-a every day każdego dnia, as soon as you're finished praying. jak tylko się skończy modlitwę. You can just send words Można tylko wysłać słowo or send praying hands. albo taką ikonkę złożonych rąk. I send 3 hands, Ja wysyłam 3 takie złożone rączki, and Robert, who's my prayer partner, a Robert, który jest moim partnerem modlitewnym, sends 4 hands. wysyła 4. I asked him why he sends more hands. Zawsze pytam go, czemu on wysyła więcej, He says he prays longer than I do. bo mówi, że modli się dłużej niż ja. I send
3 big hands, Ja wysyłam 3 wielkie złożone ręce, and he sends 4 small hands, a on wysyła 4 małe, and I say I pray for bigger things a ja mu than he mówię, does. że ja się modlę za większe rzeczy niż on. Some days I forget Są takie dni, że ja zapominam, because I get busy, bo jestem zbyt zajęty. even though I set the alarm on my phone. Pomimo tego, że nawet miałem alarm ustawiony w telefonie, That sends me a reminder to pray. który mi przypomina o tym, że miałem się modlić. We forget lots of things, don't we? Bo zapominamy dużo rzeczy, co nie? But we never forget what's important to us. Ale rzadko kiedy zapominamy coś, co jest ważne dla nas. If you were going to go to something important, Więc jeśli się wybierasz gdzie się ma zdarzyć coś ważnego, you would set up a reminder. to oczywiście zrobisz sobie przypominajkę. So if your prayer is important, Więc jeśli twoja modlitwa jest ważna, you should set your reminder. to musisz sobie ustawić przypominajkę. So as long as one of us remembers Więc jak tylko którykolwiek z nas pamięta and sends the message to the other, i wysyła SMS-a do tego drugiego, both of us will pray. to oboje będziemy się modlić. Very simple. Takie proste to jest. If you do something like that, Jeśli robisz coś takiego właśnie, you'll be able to reach men to będziesz w stanie sięgać do mężczyzn, that you've never reached before, do których wcześniej nie dotarłeś, because you're not asking them to do too much. bo nie prosisz ich o to, aby robili zbyt dużo. When we go out and invite men, Jeśli wychodzimy i zapraszamy mężczyzn, we never know what is happening in their home my nigdy nie wiemy, co się dzieje u nich w domu, or what's happening in their life, albo co się dzieje w ich życiu. and we go to them Idziemy do nich and invite them to come to our meeting i zapraszamy na nasze spotkanie and say it's only 2 hours, i mówimy, to jest tylko 2 godziny. but we don't know how busy they are. Nie wiemy, jak bardzo oni są zajęci, We don't know how tired they are. nie wiemy, jak bardzo są zmęczeni, We don't know whether their wife tells them they can't go nawet nie wiemy, czy żona im nie zabroni wyjścia, or whether they have to take care of children albo czy mają się zajmować dziećmi, or anything else happening with albo them. cokolwiek innego się może zdarzyć. We just go to them and say, please come, My idziemy do nich i mówimy, przyjdźcie, and then we get disappointed when they don't come. i potem się rozczarowujemy wtedy, kiedy oni nie przychodzą. So we need to have a way to invite all men Więc musimy mieć jakiś sposób, aby wszystkich mężczyzn zapraszać to something that they can do. do czegoś, co będą mogli zrobić. Some of those men Niektórzy z tych mężczyzn are then ready to do something more. może być gotowa do tego, żeby zrobić coś więcej. Some men Niektórzy mężczyźni will only come to big things. będą przychodzili tylko na jakieś wielkie wydarzenia. If you have a conference that is one day, Jak będziecie mieli całodzienną konferencję, or a speaker coming in to speak one time, albo przyjdzie jakiś mówca, który będzie jednorazowo przyjeżdżał, men will come to those things to mężczyźni na to coś przyjdą. because that's a small commitment. Bo to jest takie drobne, jednorazowe zobowiązanie. So you will think that because many men come, To pomyślą, no bo dużo mężczyzn przyjedzie that all of them will come back to your group, i myśli, że oni potem dołączą do twojej grupki, but most of them won't. ale większość z nich nie dołączy się. But if you want more men to come back to your group, Ale jeśli chcesz, żeby więcej mężczyzn wróciło potem do twojej grupki, you have to make sure when they go to the conference to musisz mieć pewność, że jak przyjadą na konferencję, that there's a way for them to be invited to your group. to że jest jakiś sposób, żeby oni czuli się zaproszeni do twojej grupki. Many men go to things like that Bardzo dużo mężczyzn wyjeżdża na takie większe wydarzenia, and they get very excited, są bardzo podekscytowani but they don't know where to go next i potem nie wiedzą, co ma być następnym krokiem. because we used all of our energy Bo my już zużyliśmy wszystkie nasze siły, trying to get them to that event, żeby zorganizować tą wielką konferencję dla nich and we forgot the most important part, i zapomnieliśmy o tej największej części, najważniejszej, and that was to invite them to the next thing. i to jest zaprosić ich do tego, co jest następne. Two things you have to remember about men, 2 rzeczy są takie, które musicie pamiętać, jeśli myślicie o mężczyznach, and Jesus taught us this. i Jezus nas tego nauczył. He said, men go where they're invited, Pierwsze to jest tak, mężczyźni idą tam, gdzie są zaproszeni,
So we must always invite. Więc zawsze musimy zapraszać. And they'll stay where they're welcome. I zostają tam, gdzie są mile widziani. If they're not welcome, Jeśli nie są mile widziani, he told them to knock the dust off their shoes to jest powiedział, żeby strząsnąć proch ze stóp and walk away. i odejść. So we need to make them feel welcome. Więc musimy sprawić, żeby oni się czuli mile widziani, Or they will leave. bo jak nie, to odejdą. It's hard to make men feel welcome. To jest bardzo trudne, żeby sprawić, żeby mężczyźni czuli się mile widziani. Because the longer your group has been meeting, Bo im dłużej twoja grupka się spotyka, the more brotherhood that's already happened. tym więcej braterstwa narodziło się między wami. The men that have been coming I to wtedy mężczyźni, którzy dochodzą, are like brothers. to no właśnie, ci mężczyźni, którzy są w tej grupce, to oni są jak bracia. And then a new man comes to your group, I kiedy przyjdzie nowy mężczyzna do grupki, and he's not one of the brothers, nie jest jednym z tych, którzy są braćmi, and he feels left out. to czuje się pozostawionym na boku. So we have to have a way in our group Więc musimy mieć jakiś sposób w naszej grupce, to make them fit in. żeby oni czuli się, że pasują do tej grupki. So whoever invites a man to come Więc ktokolwiek zaprasza mężczyznę, aby przyszedł, needs to make sure that they take care of that man to musi mieć pewność, że o tego nowego mężczyznę ktoś się zatroszczy and introduce them to other men i przedstawi go innym mężczyznom and make sure that they invite them to come again. i zapewni to, żeby ten mężczyzna został ponownie zaproszony. Now let me share one last thing and then we'll take a break. Więc pozwólcie, że podzielę się jeszcze jedną rzeczą i potem już będzie przerwa. And this is a simple way to grow your group. To jest bardzo prosty sposób, aby powiększyć waszą grupkę. If you do this the next time your group meets, Więc jeśli zrobicie to coś, jak wasza grupka się następnym razem spotka, within a few months, to w ciągu paru miesięcy, your group will be much bigger. to twoja grupka będzie dużo większa. And it's very simple. I to jest bardzo proste. Some of you said you have 6 men or 7 men or 8 men coming. Niektórzy z was mówią, że przychodzi 6 albo 8 albo 7 mężczyzn. In your next meeting, W trakcie następnego spotkania give men a call to action. daj mężczyznom wezwanie do działania. One action step. Jeden krok działania. Men like action. Bo mężczyźni lubią działanie. Men like to know what they should do next. Mężczyźni lubią wiedzieć, co jako następne mają zrobić. Just give them one thing to do. Dajcie im jedną rzecz do zrobienia. Each man that's there that day Każdy mężczyzna, który jest na spotkaniu tego dnia, should invite one other man to come with them next meeting. ma zaprosić jednego mężczyznę, aby przyszedł następnym razem na spotkanie. So if you have 6 men at your meeting, Więc jak macie 6 mężczyzn na spotkaniu, how many will you have at your next meeting? to ile będzie was na następnym spotkaniu? You should have 12, Powinniście mieć 12, but not all the men will bring someone. ale nie każdy przyprowadzi kogoś następnego. But what if just one does? Ale co jeśli tylko jeden And przyprowadzi kogoś now you następnego? have 7. To już macie 7. Usually about 2 or 3 will do it, Zazwyczaj 2 albo 3 to zrobi. and some will say I forgot. Jeden albo 2 powie, że zapomnieli. Now let me ask you this question. Więc pozwólcie, że zadam wam takie pytanie. How many men do you have to invite Ilu mężczyzn trzeba zaprosić, to get one man to come? żeby jeden przyszedł? Sometimes many, right? Czasami wielu, co nie? Sometimes we just have to ask one. Czasami wystarczy zaprosić jednego. How many of you like to hear no? Ilu z was lubi słyszeć nie? Most of us don't. Just a few of you. Większość z nas nie lubi. But the secret to growing your group Ale sekret, żeby wasza grupka wzrastała, is how many times jest to, ile razy you're willing to hear no. jesteś gotowy, żeby usłyszeć nie. I learned in business many years ago Wiele lat temu w biznesie nauczyłem się a simple message. bardzo prosty przekaz. It was how we could grow our business To jest to, jak możemy powiększać nasz biznes and make more sales. i więcej sprzedawać. It's the same method we use today To jest ta sama metoda, którą teraz robimy, to grow our groups. żeby powiększać nasze grupki.
It's SW, To jest, the letter SW, to jest SW, SW again, SW, SW again. SW jeszcze raz. Here's what it means. I co to znaczy? Some will, Niektórzy będą, some won't, niektórzy chcą, so what? więc co? Can you remember that? Some will, Niektórzy będą, some won't, niektórzy so what? want or won't? Some will, some won't, Will not, yes? will not. Yes, some Okay. will, some Czyli will not. niektórzy będą, niektórzy nie będą, So what? więc co? Więc o co chodzi? Move on and ask the next one. Więc po prostu kontynuujcie i pytajcie następnego. But too often when we invite, Więc zbyt często wtedy, kiedy zapraszamy, men say, no, no, I'm too busy. mężczyźni mówią, nie, jestem zbyt zajęty. And we hang our heads Wtedy my spuszczamy głowę and then go to the meeting alone. i idziemy na spotkanie samemu. Just ask one more. Trzeba wtedy zapytać następnego. That's the message that Jesus taught us. I to jest komunikat, który nam Jezus przekazał. It was a very simple message. To był bardzo prosty komunikat. He said not everyone will be ready to listen, On powiedział, że nie każdy będzie gotowy do słuchania, but just keep moving. ale po prostu cały czas trzeba przejść naprzód. That's what he meant when he said I to jest to, co miał na myśli, kiedy powiedział: to dust off your feet zrzućcie proch ze stóp and leave nothing behind. i And just niczego nie move on. pozostawiajcie, idźcie dalej. Here's what's really important about the invitation. To jest to, co jest ważne w zaproszeniu. Because they say no, Ponieważ oni mówią nie, doesn't mean they'll never come. to wcale nie oznacza, że nigdy nie przyjdą. You just planted that seed. Po prostu zasiałeś ziarno. It's just not ready yet. Ono jeszcze nie jest gotowe. So we leave that seed behind, Więc to ziarno zostawiamy and as it grows a little bit, i jak troszeczkę podrośnie, someone else will come and invite them, to może ktoś inny podejdzie i zaprosi and then they'll be ready. i wtedy już będą gotowi. So we must plant many seeds. Więc trzeba zasiać dużo ziaren. Okay. I think, Andre, how much time before Andrzej, break?